Gdzie one, Niemcy, zrobili takie podwyższenie z psami, panie, pokazywał, żeby wszyscy oglądali cały obóz, całe getto. Że co? Jak zmordowali, panie. Psy byli tak wyszkoleni, że chwytał od razu człowieka za gardło, panie, u ziemi. Na śmierć. Wszyscy musieli stać, patrzeć. My się bali. Tak? Tak, a im było, oni wiedzieli, co ich czeka. כשפרצה מלחמה, סבא אמר, אני לא רוצה לרוסיה, אני עמדתי בתור לחתיכה לחם, אבל עכשיו אני זקן, אני לא יכול לעמוד בתור לחתיכה לחם. אני הכנתי שיהיה לי... לכל חיים יש לי משהו. לכל החיים, אבל הוא לא ידע מה מחכה לו. שגויים תקף יספרו את ה... יש עוד משהו. ואמרו שיש לו הרבה את הנעליים, הגפיים, הכל. אז הם באו עם כזה אוטו, לסט אוטו, זה גרויסר. ואמרו, תפתח את הבור איפה היה כזה מרתף. אז הוא מוציא הכל. והם שמו זה על המשאית וירו את האקסיל ופריידלה. שניהם הוא הרג. A co mógł ktoś coś powiedzieć? Nikt nie mógł nic powiedzieć, panie, bo... Dowiedzieli się, że pomagają Żydom, to wszyscy ich tak samo do obozu śmierci. Dzieci to ja już nie pamiętam, jak oni załatwili Dzieci z tymi to tu dziećmi. nie było, Oni dzieci, przeważnie starsze. takie jeszcze, które mogli trochę pracować. To... קודם שנכנסו גרמנים, אמרו שלמי יש ילדים קטנים, הם לוקחים לפנימייה. הם אומרים ככה, לוקחים לפנימייה. זה לא היה פנימייה, אבל אף אחד לא רצה לתת תינוקת. אז הם אמרו, אם אתם נותנים 20 קילו זהב, אז לא לוקחים. שלקחו כבר כל הזהב מאנשים, הם באו ולא שאלו כלום, לקחו כל הילדים על המשאית וזרקו לבור ושפכו חול. אז ילדים צעקו, למה שופכים חול בעיניים שלנו? בעיניים חול. ואחר כך עלה טרקטור ועושה ככה ישר אדמה. Myśmy jeszcze byli młodzi. No. Ile miał? 12-13 lat. To się już nie pamięta tak. Must remember that there are Jews and Jews, meaning there are Jews who admittedly say we are Jews, who cultivate Jewish traditions, even Jewish religions, but they are really very few. But I think there are many Jews in Poland who, like me, who, not that I don't admit, I admit, but I believe myself to be Polish. And many people who always were, so to say, strongly separated from being Jewish, now they say that we are Jewish, they find their identity in being Jewish again. Maybe the roots are something which is very strong, maybe. I didn't arrive to this conclusion as yet, but maybe I will. He was Catholic, of course. He was not religious, but he was Catholic, he was Christian, his parents were very Catholic, sure.
His parents were not very happy when he married me. He was 35 when he married me, so they had nothing to say. But they belong to this 80% of Polish people. If you ask them, do you like Jews? They would say no. Maybe no, not hate, but don't like. But it doesn't stop them from being my friends, let's say. So they like me very much and they're helpful and good friends. But if you ask them in general, they say, no, we do not like Jews. In '68, it was an interesting period in Poland. We had an outbreak of official anti-Semitism from the government. And I suffered a little, meaning I lost my job. There was the last big Jewish emigration from Poland to Israel, but mostly then to Sweden and to Denmark and to Germany. And then I decided, no, nobody will tell me whether or not it is my country. I'll stay here. Why didn't my parents leave? They were just too damn proud. They want to throw us out. Dafka we stay, right? My mother fled the Soviet Union because she was a communist, not because she was Jewish, but she knew she was on the Nazis' bad list, okay? And my father was in the US, and he returned after the war to build communism. They had invested their entire lives into communism. So leaving would be also an admission that their entire lives have been bankrupt. Nothing Jewish ever at home, not because they repressed it, it was simply unimportant, irrelevant, right? We didn't discuss Jews the way we didn't discuss Eskimos. I mean, what was the reason, right? I didn't know Jews from a hole in the ground. I discovered there's something that they call a bar mitzvah when I was, I don't know, 17, 18, whatever. My mother had distant relatives in the States. In '71, I made a trip to the US. They were the first Jewish family that I knew of as being Jewish. First Shabbat in my life, I spent at their house. And they gave me some books, classical Jewish literature, Shalom Aleichem, Peretz, Mendele. It was extremely bizarre. I mean, I didn't know the difference between Metalis and Tefillin, or the most bizarre thing of them all is that I immediately understood what makes the characters in those novels stick. That was us, okay? I knew who was going to be offended and why, who refused to eat, whatever. I mean, this was us. And imagine discovering in those alien books about the alien culture for yourself. I was vaguely aware that Jews were dangerous, Jews were trouble, okay? I had experienced that firsthand. I was expelled, I was beaten up on the street. It was very conflicting. On the one hand, I wanted to be Jewish. On the other hand, I was afraid of Jews, right? In '79, an American psychologist, Carl Rogers, came to Poland, and he organized a workshop. And we were like 100 people participating, so he suggested we break up into small groups. So we had a group of divorced people, we had a group of artists, we had a group of parents of young children. Somebody suggested, let's have a Jewish group. And I remember everybody nervously giggling. This was not a word you would pronounce in public, okay? It was a word that was both somehow dangerous and embarrassing at the same time. The funny thing is, when I entered the room, well, that's when I found out that most of my friends are Jewish,
And that's when most of my friends found out I'm Jewish, right? Pani, siądź no pani tu do środka i coś pogadamy ważnego. Przekroczyłeś szybkość, ty. 10 minut. Coś handlowego. Handlowego? No gdzie tam będę głośny? Chodź pani tu i 2 słowa pani powie. Czy jest to możliwe? No chodź pani na 5 minut. Co pani chce? No co, pani się nie boi? Co pan chce? No czego? Chodź pani i zobaczy pani, będzie git. Pani. Ja nie chcę tu, po co mają ludzie słuchać. Ja gram na akordeonie, ale mam akordeon tegoś, taki, a ja by tak lepszy jestem. Wie pani co to akordeon? Cholera, jestem taki zamiłowany, ale żebym ja miał lepszy. Hochnera. Dobrze, idź pani z tamtej strony i o to mnie chodzi. Gdzie? No siadać tu i... Ale dlaczego siadać? No ile o drzwi otwartej. Ale dlaczego? A tu pani nie wolno tak drzwi otwierać. Co chce pan? Kawaler. Kawaler. chce podrywać. Kawaler jeszcze podrywać chce. No. Pani sobie siądzie i tego. Co pani? Co pani myśli, że ja zaraz panią kradnę i pojadę? Nie, nie, nie. Ja nie mam żadnej, ale pani jest tego, taka godna, żeby panią ukraść. A, tak? Tak. No ja jestem nie katolik, tylko chrześcijanin. Ja się nie poczuwam za katolika. A że biskupy i papieże zrobili katolików, to niech się tam z nimi tego. A ja modlę się do Boga, pani. Do Ducha Świętego, bo Bogi już pomordowane, nie? Tak. Jak to tam z tym Chrystusem było? Niech no pani powie. No, Wy najlepiej znacie tę historię. no. Było ile apostołów, z jednego zrobili Boga, tak? I później jak on zniknął? Co oni tam zrobili z nimi? I teraz wy, to jest wasza wiara, narzuciliście i my wszyscy padnij, powstań, jeszcze zapłać za to, że się modlisz. Kapłany tak korzystają, mają fajne kochanki młodziutkie, mają dzieci z nimi po cichu. I jak ta wiara dobrze i co? I kara jakaś ich spotkała, jaka to wszystko lipa. Jak pan się nazywa? Albin. Albin? Tak, Albin co? Albin imię. I pan ma żona? Nie ma. Co nie ma? Co to? Co to? Co to? Pan nie ma rogi? Czego pani krzyczy? No co pani się naśmiewa? Teraz dalej, co pani ma? Kuzynka jaka taka do 42 lata. A, ty chcesz... Z córką, z 2 córkami. Pan chce teraz młoda dziewczyna? No jasne, że młode, no co pani? Co nie ma tu w Sawynie? A to wie pani, to wszystko tak. Dużo ich było. Dużo ich było tutaj. Co dużo? Żydów było dużo. Rywków. A, co? Ja wiem gdzie. I co było tu? No, co było rywki, ja wiem. Imiona. Imiona Dużo? takie. No co nie było, było. No. Było dużo? Było. No i tam koło nas mieszkali. Ale już nie wiem jak oni się nazywali. Też taka rywka była. I pan ma maszyny? Jaka maszyna? Które? Ale to jest Niemcy.
No Deutschland, no co? No ja nie lubię Niemcy. Nie, pani nienawidzi Niemców? Nie. Proszę pani, na akordeonie niemieckim to się gra dokąd się żyje. Niemcy zabiły moje familie. Po cholerę pani tamtych leczą, pani tu nie została. Tu bliżej, czego pani tam stoi? No ja jestem tu. Siadaj pani tu i będziemy gadać. Moje żyły nieraz też filmowali? No. Z Izraela. Aha, już tak. Na Kirkut w lesie. No. Tak, pani tam nie była. Nie. Zajdź pani tam jest cmentarz ładnie zrobiony, wasz cmentarz. הקוולר, הרווק של סבין, פנוי פלוס מכונית גרמנית, אקורדיון ורגל מעץ, מחפש אהבה. אני לא יכולה לעזור לו. היו כאן רבקות, הם אומרים לי. הרבה רבקות, יפות, צעירות. הבטחתי ליוסקי למצוא תמונה שלה. אני לא מוצאת. יוסקי לא יראה את אמא שלו לעולם. והרווק, הקוולר, שילך לחפש אישה בסוביבור. Jest tu groby żydowski? Nie wiem. Pani nie wie? Nie. A tutaj nie ma nic, to jest rzymskokatolickie, a jest żydowski. Ile ludzi mieszkają tu w Sawin? Nie wiem dokładnie. W parachiach chyba w granicach 4000. I jest tu Żydy? Ja się boję, tu nie, tu. Chodź. My wiemy, gdzie to jest. O tutaj jest ten, drodze. Pokażemy. שלוש דדו אותנו. הרגו פה אנשים, אני מפחדת. Komarów, krew wypijają. מה כתוב פה? סמנטה ז'ידו. בית קברות של יהודים, ואין פה בית קברות. Ale gdzie jest cementa? Tu jest? jest cementarium. Nie, gdzie? רגע, כתוב פה יונה? מה זה? כתוב פה יונה משהו. קטע סוריאליסטי, אה? אין קברים, יש פה שני קברים, שם הוא אומר יש עוד קבר, בואו נראה. טיפה סלב קרס, נכון? תסתכלו. הם פשוט השחיתו את זה, זה הכל, פשוט השחיתו. יאללה, בואו נעוף מפה, לא רוצה שיהיה פה. How is in Savin? Good? Good. Good? Good. Yes, you like? הם אוהבים לגור פה, טוב להם פה. Tak. I tu jest dobrze Tak. żyć. Nie ma tu Żydów. Nie ma, spokój jest, spokojnie jest. Spokojnie. Spokojnie Aha. jest.